450 metrów. No i tak jakby to miało wnioskować, że to co będzie moje pierwsze pole w tym roku i w ostatnim locie. Kurde, może coś jeszcze zadziała, no cholera, wleciałem pod Cumulusa. 450. Tak, no to chyba ostatni lot termiczny w tym roku, taki dłuższy, bo termika pewnie będzie jeszcze działać spokojnie, bo to jestem spokojny do końca roku, bo taki mamy klimat teraz, że ta termika potrafi się pojawić w środku zimy. W planie 300 km, może więcej, może mniej. Już widzę, że jest kłopot lekki z zachmurzeniem troszeczkę Autocumulusa się pojawiło i no i mam nadzieję, że się przepali, bo start planuję za jakieś 1,5 do 2 godzin. Jest właśnie godzina 10. Za pół godziny będę w Milewie, także ogarniam szybowiec i ciśniemy na ostatnią chyba trasę, taką dłuższą w tym roku. Także trzymajcie kciuki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przypominam o tym, że w mojej szkole odpalamy szkolenie teoretyczne w listopadzie, więc zapisujcie się. W cenie tego szkolenia macie dodatkowo lot z instruktorem. Polujemy się za samolotem, nie za wciągarką. To też taka informacja nowa. Także myślę, że atrakcyjna propozycja. Ktoś, kto chce wejść w świat szybownictwa, ma do tego wyśmienitą okazję. Szkól się z Sierra Zulu. Zapraszam, do zobaczenia. Dobra, coś tutaj trąchnęło, ale zdechło. Oj. No. Zacznij ssać, chłopie, bo wyląduję tutaj zaraz. Kurde, zero. Od wiatr. O. Zero. Zerko. Kurde, to jest strasznie mokro. Jakiś taki żabi kraj. Ja pierdykam. Może tutaj. Dobrze, słuchajcie, wykręcam się nad Milewem 700 metrów. Dzisiaj strefy tutaj nie mamy szybowcowej, więc niziutko. Plan jest taki, żeby zrobić dzisiaj Brodnicę, po Brodnicy w stronę Wisły, w okolice Płocka i jeszcze raz Brodnica i powrót tutaj, ale już widzę, że pewnie z czasem się nie uda. Dzisiaj startowałem ostatni, bo ostatni przyjechałem, więc plan jest, bym powiedział, ambitny, ale ciężki będzie do zrealizowania. Także dzisiaj jakieś 200 coś, może 300, zobaczymy. Co mogę powiedzieć o dzisiejszych warunkach? No to chyba tylko to, że są obiecujące. Ładnie słoneczko przypala, czuję to przez owiewkę, przez kabinę jak grzeje. Więc termika dzisiaj jest fajna, są świeże masy powietrza, nie ma takiego zgniłego, wyżowego powietrza jak ostatnie parę dni. Więc mamy świeże masy, w tych świeżych masach też temperatura spada wraz z wysokością znacząco, więc już czuję ten taki chill delikatny na wysokości 800 metrów. Lekki chłodek.
Także od chmurki do chmurki, od chmurki do chmurki. Tradycyjnie ciśniemy w stronę Brodnicy, jeszcze do Brodnicy 80 km, jakieś 20 niecałe może uleciałem od Milewa, także plan jest ambitny, a czy się ziści, zobaczymy. Wygląda to naprawdę sympatycznie na tą chwilę przynajmniej. Podstawy w okolicach 1100 metrów. Lecimy. No, troszeczkę przyparkowałem tutaj na wysokości Glinojecka, 400 metrów. No, teraz już będziemy się wykręcać wyżej, bo już mamy strefę, w której możemy do 1800, ale podstawy dzisiaj na razie chyba 1200 mniej więcej. Więc czas się wykręcić i lecieć dalej na trasę. No, w powietrzu już prawie godzina. No, przeleciałem 50 km na razie pod ten wiatr, takimi żabimi skokami. Coś się rozpadają te komolutki. No właśnie, słyszycie, także ktoś już tam z trasy melduje, że się rozpadają. Ja nie wiem, czy się rozpadają, ale na pewno byłem w kryzysie byłem. No cóż, zobaczymy. Ale za to 1300 mam. O, że już 1300, super. Wykręcamy się. Dobrze, no wykręcam się w jakiejś leniwej dwójeczce. I jakoś to idzie. Ania wraca
drobinę jest. No to gdzieś tam też jestem w pobliżu, jestem tak. Jestem bliżej. Ale takie mam wrażenie, że porozlewało. Tak, tam te, które są, to trzymają na w kierunku lotniska. No ja też lecę na drobinę i w kierunku lotniska. Do Milewa. Wtedy razem się zlecimy. Już 900. No i super, jesteśmy już praktycznie przy Brodnicy. Także stówka za nami. Pogoda na południu trochę słabsza, na północy trochę lepsza. Lecimy po warunkach, jeszcze kawałeczek za Brodnicę i będziemy pewnie już niedługo wracać. Godzina dochodzi 15. No dobrze, właśnie minąłem Brodnicę. No i czyż nie jest tu pięknie? Po prostu takie tereny, że musi się tutaj fajnie żyć. Cudowne miejsce. Teraz się wykręcamy i będziemy pomalutku wracać. No jak zwykle koło Brodnicy jest fajnie. Ponad 2,5. Prawie 3 będzie. No właśnie. Bambuski nade mną, takie co dają pewnie ze 3 albo 4 metry na sekundę, zaraz to sprawdzimy. Ach, jak on tutaj jest tłusto od spodu, słuchajcie, to on tutaj będzie zaraz mnie ciągnął, już z prostej mam 2 metry teraz. Zaraz go tutaj nanizimy, jakiś fajny komin. Wysokość co prawda jest 1050. Nie ma to jak krążenie pod tłustym bambusem. Tłuściuch taki, wielki, wypasiony. Ile ma tutaj tego noszenia, ile daje? 2 meterki z palcem w nosie. O to chodzi. A wracam już spod tej Brodnicy. No nie zapowiada się, to już się miałoby kończyć szybko. Fajnie cały czas nosi. Jest godzina 15:30. Ale są takie śmieszne miejsca, gdzie na przykład widać opad albo takie wypiętrzenie, tak jak tutaj na wprost teraz widać taki kongestus się wybudował. Pewnie z niego może pyknąć jakiś deszczyk, taki
Szałerek. O. Proszę bardzo. Dobra. Starczy 1200, lecimy dalej. Pełna kita. Ciśniemy. No, z prostej nosi, także bardzo dobrze. O. Jedyneczka. No będzie sroga walka. Zero. Jest nade mną wszystko. Ale czy on kręci to samo co ja, to tego nie wiem. No. Chyba będzie dobrze. Jeszcze troszeczkę. Tak jest cały czas nade mną. Coś tu wymacał.
No dobrze, najwyżej w zerku dodryfuję do Milewa. Też mam nadzieję, że trochę to się rozkręci. 450. Ale emocje na koniec. No dobra, ale to jeszcze nie koniec, także cały czas próbujemy znaleźć normalny komin. Na razie to jest bardzo słabe. O, coś dmuchnęło, ale znowu zakręciłem w tym i już zdechło. Dobra, tutaj może. Ciągle. Dobra. Może troszeczkę z wiatrem. Bo pod wiatr nie zadziałało. Dobra. Jedyneczka. O. Dobrze. Będzie może pełny zakręt w noszeniu. I na to czekam. 1 metr. Dobrze. Jest. Jest 1 metr w pełnym krążeniu. Mamy to. 470. Dochodzimy już do 500. Tak naprawdę, jeżeli ja bym zrobił tu podstawę, to mam dolot do Milewa. O, dobra, 500. No i lecimy dalej. W końcu poszło. Kręć, Nimbusy, kręć. Słońce świeci, tam powietrze się nagrzewa. Jak się powietrze nagrzewa, a obok jest powietrze chłodniejsze, to to ciepło się unosi. No i ja w tym ciepłym właśnie powietrzu sobie z Wami teraz gadam i lecę. O! Wracamy do Milewa. Już 600 metrów, ale nie kombinujemy, kręcimy co jest. Za chwilę znowu może być nisko, więc na razie chmury na trasie jeszcze mam, także trasa powinna być zamknięta. Może nie będzie to jakiś Bóg wie jaki wynik, ale to prawie koniec września, słuchajcie. Cieszę się, że udało się dzisiaj polatać. No, także dolatuję już do Milewa. Jak widzieliście, było dynamicznie, ciekawie. Kominy były fajne. Trochę początek u mnie był słaby. Nie znajdowałem takich dobrych noszeń, jakbym chciał. Natomiast fajny dzień, miło spędzony. No, w powietrzu 3,5 godziny ponad. Powiem Wam, że fajnie, jeszcze da się latać i myślę, że takich pogód jeszcze parę będzie, jak ta, czyli świeże masy powietrza, które są nośne. Jedyny minus to będą te loty po prostu krótsze, także dzisiaj trochę o takim jesiennym lataniu, jak się do tego przygotować, więc polujemy przede wszystkim na dobre masy powietrza. Może być czasami trochę zimno,
Czasami trzeba będzie pewnie wziąć ogrzewacze, w buty wsadzić, żeby było ciepło na dłuższą trasę, ale naprawdę to się bardzo opłaca i takie jesienne latanie też jest bardzo fajne. No szkoda, że nie jest takie jak letnie, typu 8 godzin w powietrzu, ale właśnie sympatycznie wykorzystać można termikę. Prawie październik, a my dzisiaj polataliśmy. Wiaterek rzeźko, 12 km na godzinę pokazuje ciągle. No, także wlatuje już nad Milewo, dosłownie 3-4 km. Milewo Radio, Nimbus 2 Sierra Zulu, 3 km od lotniska. Także sobie zwolnimy i zaraz będziemy się przygotowywać do lądowania. Dobrze, to podchodzimy sobie do lądowania. Za nami lądowisko w Milewie, wysokość 250 metrów nad znakami. Będziemy lądować. Radio nie ma chyba z wiatrem. Sobie zejdziemy, byliśmy za wysoko. Wylądował. Dobra. Dziękuję. Chcesz rozpocząć swoją przygodę z szybownictwem? Nie czekaj. Zapisz się na kurs teoretyczny, który jest pierwszym etapem do stania się prawdziwym pilotem.